Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co dziś zrobi Fed? Najnowsze informacje. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X, Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Co dziś zrobi Fed? Najnowsze informacje. Jako że dzisiaj o godzinie 19 poznamy najważniejsze wydarzenie prawdopodobnie listopada i prawdopodobnie ono także ustawi nam końcówkę całego 2022 roku, zwłaszcza na giełdach papierów wartościowych, więc nie wolno przegapić tego, co się dzisiaj właśnie wieczorem naszego czasu wydarzy na rynkach finansowych, i to bardzo ściśle monitorujmy. Jak widać na pierwszym wykresie, inwestorzy spodziewają się 75-punktowej podwyżki stóp procentowych, i kiedy zobaczymy na szczegóły, to tylko jakieś dwie niewielkie instytucje finansowe spodziewają się, że stopy zostaną podniesione o mniej niż rynek zakłada. W rynku jest oczekiwanie na to, że będzie te 75 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, więc prawdopodobnie najważniejsze, na czym będzie się rynek koncentrował, to jaki będzie komunikat Fedu po decyzji, czy będzie złagodzenie jastrzębiego stanowiska. I to jest moim zdaniem kluczowe, ponieważ na następnym wykresie widzimy, że banki, te najważniejsze banki komercyjne, inwestycyjne, są podzielone co do tego, jaka może być skala podwyżki stóp procentowych w grudniu, 14 grudnia. I jeżeli w komunikacie przeważą informacje dotyczące tego, że ta podwyżka w grudniu może już nie być aż taka skokowa o 75 punktów bazowych, tylko że o mniej, może być to paliwo dla tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację wzrostowej tendencji na giełdach papierów wartościowych, na to, że ryzyko będzie kontynuowane, kupowane ryzyko, będzie presja na to, żeby wszystkie aktywa związane właśnie z ryzykiem były grane w końcówce roku na wzrosty. I moim zdaniem właśnie na czym należy się skoncentrować. Ja osobiście obstawiam właśnie, że Fed będzie już sygnalizował, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych zbliża się bardzo szybko i że te następne podwyżki mogą już nie być aż takie bardzo dynamiczne. Natomiast oczywiście rynek może zareagować odwrotnie. Natomiast nastawienie rynkowe jest takie właśnie. No i jak widzimy, 1/4 inwestorów spodziewa się, że to właśnie Fed w tym komunikacie zawrze pewnego rodzaju przesłanki dotyczące tego, że będziemy świadkami ograniczania tempa podwyżek stóp procentowych. Jeżeli tak się stanie, jako że jest tylko 1/4 rynku, praktycznie 3/4 spodziewają się kontynuacji podwyżek stóp procentowych, to w takiej sytuacji rynek ryzyka może bardzo dynamicznie zareagować. I co jest także ciekawe, tutaj Bloomberg podaje, że po decyzji Fedu, dokładnie FOMC, mamy do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynku, więc bądźmy przygotowani na to, że faktycznie możemy być świadkami bardzo dużej aktywności i że te ruchy, które będą miały, mogą zapierać dech w piersiach tych inwestorów, którzy są na rynku krótko i nie mają większego doświadczenia. Co może być takim sygnałem dla Fedu, żeby już nie podnosić aż tak dynamicznie stóp procentowych? To jest ta inwersja krzywej dochodowości, co widać na tym wykresie, i w takiej sytuacji ona sygnalizuje możliwość wystąpienia recesji, więc może się Fed tego przestraszyć. Także naprawdę komunikat, który się pojawi po godzinie 19 naszego czasu, będzie bardzo, bardzo niezwykle istotny dla rynków finansowych i wiele może się dziać. No i teraz punkty odniesienia. Rentowność amerykańskich obligacji 4,4%. Na wykresie, który pokazuje, jakie są oczekiwania rynku pieniężnego, widzimy, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być w maju w przyszłym roku i stopy procentowe mają osiągnąć poziom 5%, 5,03 to jest implikowana stopa procentowa przed decyzją Fedu, i będziemy właśnie wracać do tego wykresu, będziemy obserwować, jak rynek pieniężny reaguje na te wszystkie zmiany. Kiedy oczywiście zestawimy ten wykres z danymi dla strefy euro, którą także wtedy równolegle należy monitorować, tutaj widzimy, że w grudniu w przyszłym roku stopy procentowe, implikowana stopa procentowa ma wynieść 2,80%.
To są oczywiście rynkowe punkty odniesienia na rynku pieniężnym co do przyszłych stóp procentowych, które są niezwykle istotne i ważne. Niemieckie obligacje, punkt odniesienia 2,13%. I oczywiście kolejnym aktywem, na który patrzymy, to jest amerykański dolar. Jak on zareaguje? Moim zdaniem, jeżeli dojdzie do pewnego rodzaju gołębiego zwrotu, czyli ograniczenia oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych w przyszłości, to amerykański dolar będzie miał potencjał do tego, żeby się osłabić. I moim zdaniem daje 60 do 40% prawdopodobieństwa, że właśnie tak się stanie, że amerykański dolar zacznie się osłabiać po dzisiejszej decyzji Fedu i będzie to oczywiście oznaczało, że sentyment staje się negatywny dla amerykańskiego dolara, a podwyżki stóp procentowych nawet w okolice 5% są już w cenach. Sam euro-dolar jest oddalony od poziomu parytetu, ale ten parytet może być dzisiaj znowu łatwo osiągnięty. Natomiast moim zdaniem złamanie ostatnich minimów, a zwłaszcza poziomu 0,98 przekreśli potencjalną kontynuację tendencji wzrostowej, oddali ją zdecydowanie bardziej w czasie. Jeżeli jesteśmy na rynku związanym z ryzyka, to patrzymy oczywiście także na Bitcoina, ponieważ zmienność ostatnio tak bardzo zanika, ale cały czas utrzymujemy się nad poziomem 20 000 dolarów, że w każdej chwili taki wzrostowy impuls może się pojawić i on może być game changerem, zmienić tutaj pole gry i doprowadzić do tego, że ruchy na Bitcoinie będą zadziwiające, że w końcu ta zmienność się tutaj na tej kryptowalucie pojawi. Oczywiście łagodniejszy ton Fedu będzie sprzyjał temu, żeby Bitcoin rósł, a jastrzębie nastawienie będzie sygnalizowało rynkowi kryptowalut, żeby pozbywać się Bitcoina. Jestem ciekawy, co się dalej wydarzy i patrzymy oczywiście na rynek giełdowy. Moim zdaniem jest 60 do 40% prawdopodobieństwa, że komunikat będzie odebrany gołębio, więc indeksy giełdowe pójdą w górę, więc daje 60 do 40%, że scenariusz prowzrostowy na giełdach papierów wartościowych będzie dzisiaj realizowany na indeksie S&P i oczywiście na innych indeksach giełdowych na Wall Street. Jeszcze raz przypominam ten wykres, który pokazuje, że październik przyniósł odbicie od potężnie ważnej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. No i teraz jest idealna szansa ku temu, żeby po tym Fedzie wygenerować wzrost, a jeżeli tak się stanie, no to mój kolejny post będzie pewnie zatytułowany że mamy kolejną fazę rajdu Świętego Mikołaja. Wtedy indeks pokona już ostatecznie tą średnią 50-sesyjną, która jest widoczna na wykresie i w takiej sytuacji oczywiście będzie szansa na jakieś większe, naprawdę wzrostowe odbicie, które może trwać nawet do końca tego roku. Z ciekawostek warto zauważyć, jak bardzo zmniejsza się teraz wolumen handlu opcjami put i call na amerykańskie akcje. W takiej sytuacji oczywiście jest to sygnał, że wkrótce może się pojawić mocniejszy impuls i że rynek jest niepewny. Ten rynek opcyjny instrumentów pochodnych jest niepewny co do dalszej przyszłości. Natomiast zwykle zwiastuje to mocniejszy impuls w górę. Dzisiejsza sesja w Niemczech jest wzrostowa, sprzyja popytowi na ryzyko. A dane makroekonomiczne, które pokazały, że wzrost bezrobocia jest zdecydowanie mniejsza niż zakładał konsensus rynkowy, to są dobre informacje dla niemieckiej gospodarki. I oczywiście będziemy monitorować ściśle to, co się dzieje na rynku surowcowym, a moim zdaniem największym odzwierciedleniem tego, co się wydarzy po godzinie 19 będzie rynek miedzi. Jeżeli po godzinie 19, a handel na miedzi trwa do godziny 19:30 na LMI, to w takiej sytuacji, jeżeli wzrosty będą trwały, to miedź powinna sygnalizować wzrost popytu na ryzyko i że wybijamy się górą ostatecznie z tej formacji trójkąta, która jest widoczna na wykresie. Więc jeszcze raz moje nastawienie na rynku, spodziewam się gołębiego odebrania komunikatu Fedu i daje 60 do 40% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe, że ryzyko będzie kupowane po tych słowach, które się dzisiaj pojawią po godzinie 19 w naszym kraju. I że rynek ryzyka jednak będzie kontynuował tendencję wzrostową. I w takiej sytuacji patrzmy też, co się dzisiaj dzieje w naszym kraju, ponieważ to, co się dzieje, moim zdaniem też jest niezwykle interesujące. Zaczynamy oczywiście od danych makroekonomicznych. Wskaźnik PMI, który się dzisiaj pojawił, był gorszy od prognoz, ale jak widzimy, indeksy giełdowe bardzo mocno rosną, ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze rzut oka na polskie obligacje, które także kontynuują tendencję wzrostową na rentowności. I jestem bardzo ciekawy, czy wkrótce dojdzie do wzrostu
wzrostu popytu na polskie aktywa, ponieważ jeżeli ryzyko będzie kupowane w końcówce roku, więc w takiej sytuacji spodziewam się, że polskie obligacje znowu mogą być pod presją na to, żeby być brane. Natomiast w mojej ocenie najciekawiej dzieje się teraz na rynku giełdowym. Indeks WIG20 zaczyna szaleć z radości. Dane widzimy makroekonomiczne zostają zupełnie zignorowane. To jest klasyczny sygnał zmiany sentymentu na rynku i to, że popyt na ryzyko dyskontuje optymistyczny wariant przyszłości. A dane, które dzisiaj pojawiły się, one dotyczą przeszłości. A rynek już ją prawdopodobnie zdyskontował, spadając do tych minimów, które są widoczne na wykresie długoterminowym, czyli do wsparcia w rejonie 1250-1500 punktów. I jeżeli dzisiaj popyt na ryzyko będzie atakował Wall Street, oczywiście rynek giełdowy w Polsce tego nie zdyskontuje, ale jeżeli dzisiejsza sesja na Wall Street będzie pozytywna, no to spodziewam się, że ostatecznie ta linia bez widoczona na następnym wykresie, którą teraz w momencie tworzenia tego wpisu około godziny 13 jest testowana, będzie ostatecznie przełamana i będzie to następna zachęta do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej, rajdu w górę, próby wyciągania indeksu giełdowego tak wysoko, jak się tylko da. Także zapowiada się niezwykle interesujący dzień. Widzimy popyt na krajową walutę, euro złoty i dolar złoty także jest kupowany. To jest dobra wiadomość, ale o losach złotego zadecyduje oczywiście zachowanie euro-dolara, chociaż w ostatnich dniach widzimy, że rozbiega się zachowanie złotego z zachowaniem euro-dolara, ponieważ euro-dolar spada, a złoty jest kupowany. Bardzo rzadko się tak zdarza i to zwiastuje to, że kapitał zagraniczny do naszych aktywów powraca. Więc jeżeli euro-dolar dzisiaj pójdzie w górę, no to w takiej sytuacji byłoby to byłaby to kolejna zachęta do tego, żeby kupować jeszcze mocniej polskie aktywa, więc gdyby dzisiaj giełda papierów wartościowych na Wall Street zanotowała wzrosty, to spodziewam się jutro paniki kupna na otwarciu giełdy papierów wartościowych w naszym kraju, no i kontynuacji tendencji wzrostowej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast zapowiada się fascynujący dzisiejszy wieczór, który prawdopodobnie moim zdaniem zadecyduje o losach rynków, wszystkich rynków w końcówce 2022 roku. Co dziś zrobi Fed? Najnowsze informacje. Zobaczymy, co się stanie. I oczywiście tych wszystkich, którzy nie mają aż dużego doświadczenia na rynkach finansowych, zachęcam do bezpłatnego pakietu edukacyjnego XTB. Link na dole w opisie. Ten pakiet edukacyjny zawiera dzisiaj także materiał dotyczący tego, czy Fed da hossę na Wall Street, kontynuację tendencji wzrostowej. Zachęcam do tego na dole tam w komentarzach, link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro rano, a dzisiaj życzę wielkiej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.